Dzień dobry moi drodzy. Stoi wiosna u bram, więc za chwilę wszyscy będą szczęśliwi, uśmiechnięci, będą spacerować po słonku, wygrzewać się. Humory po jesienno-zimowej szarudze nam wrócą, ale myślę, że tak czy inaczej nie zaszkodzi. Ja się ładnie wkomponowałam w te suche liście z tym brązowym kubraczkiem. No. Myślę, że nie zaszkodzi powiedzieć trochę o takich ziołach, które działają uspokajająco, relaksująco, odprężająco, łagodząco na nasz układ nerwowy i na nasz mózg, czyli będą nas wspierać w bezsenności, w lękach, w depresji wreszcie. Myślę, że to jest bardzo ciekawy temat. Film o ziołach na depresję wprawdzie już był, ale dzisiejszy film będzie filmem, w którym podam Wam konkretną mieszankę, zestawienie konkretnych ziół, z których można sobie robić napary, można sobie zrobić nalewkę, ale można też proszkować i zakapsułkować, albo nie zakapsułkować, tylko taki proszek na przykład zażywać popijając wodą. Aczkolwiek wiecie, że ja jestem zwolenniczką kapsułek, dlatego że z proszkami różnie bywa. Można przy tym wziąć nie tak powietrze, zwłaszcza jak są dobrze sproszkowane zioła i może stać się jakaś tragedia, możemy się zachłysnąć, więc te kapsułki, a dodatkowo jeszcze one są z żelatyny, więc będzie kolejna dawka kolagenu dostarczanego do naszego organizmu, nie ma się co ich bać. Są też kapsułki z celulozy, takiej specjalnie przetwarzanej, które są wegańskie, więc tutaj też ci, którzy boją się żelatyny, mają pole do popisu. Ale wszystko po kolei, więc jeżeli kogoś interesuje taka tematyka, interesuje kogoś konkretna mieszanka na nasz układ nerwowy, na spokojny sen i wszelkiego rodzaju nerwowość, nerwice, depresję, to zapraszam na dzisiejszy film. Słuchajcie, zioła mają tę jeszcze przewagę nad chemicznymi lekami, które są jakby jednokierunkowo tylko działają na określone przypadłości, na przykład właśnie na depresję czy na bezsenność itd., że te zioła mają w sobie taką ilość przeróżnych związków czynnych i substancji, że one mają bardzo szerokie spektrum właściwości dobroczynnego działania, które wpływa na cały nasz organizm, na wszystkie układy, wszystkie organy w naszym ciele i wspiera nie tylko nasz układ nerwowy, ale także wszystkie inne układy w organizmie człowieka. Więc dlatego one są takie cudowne, że przy okazji tych problemów, albo inaczej, działają na bardzo wiele schorzeń, bardzo wiele przypadłości, a między innymi, czy przy okazji koją nasz układ nerwowy. I jakie to są zioła? Pierwszą rośliną jest wrzos. Z tych roślin, o których będę mówiła, o części z nich są filmy na kanale, więc sobie zerknijcie. O wrzosie jest film na kanale, tam dowiecie się bardzo dużo informacji na jego temat, ale wrzos jest super rośliną również jeśli chodzi o nasz układ nerwowy, o problemy z zasypianiem. Dlaczego? Po pierwsze, jest to roślina bardzo bezpieczna. Wrzos mogą zażywać również kobiety w ciąży, między innymi dlatego, że w ciąży zdarzają się bardzo często takie przykłady zapaleń czy problemów z układem moczowym i wrzos działa przeciwbakteryjnie, działa moczopędnie, więc tutaj super jest pomocny we wszelkiego rodzaju schorzeniach układu moczowego i właśnie kobiety w ciąży, które bardzo wielu ziół przyjmować nie mogą, akurat wrzosu nie muszą się bać, bo on działa łagodnie, ale zarazem silnie. Taka to jest roślina, ale zarazem silnie. No i co? I pomaga walczyć z tą naszą bezsennością, koi nasz układ nerwowy, wycisza nas, relaksuje. Fantastyczna roślina. A dodatkowo, jak mówiłam, działa przeciwbakteryjnie, ale działa też przeciwzapalnie, więc jeżeli mamy problemy z układem pokarmowym, na przykład z zapaleniem błony śluzowej żołądka, też możemy ten wrzos zażywać. Działa antyoksydacyjnie, walczy z wolnymi rodnikami. O tych wolnych rodnikach to już Wam nagadałam tyle, że Wy wszystko wiecie, jak one degradują nasze komórki i są przyczyną wielu chorób. Także sięgnijcie po wrzos, naprawdę polecam.
Drugą rośliną jest melisa i o tej melisie muszę zrobić kiedyś film, bo to jest naprawdę cudowne zioło, serio. Ona działa nie tylko rozluźniająco, uspokajająco, ale w tej melisie tkwi ogromna moc, jeśli chodzi w ogóle o wyciszenie różnych układów. Może też pomóc nam na przykład w arytmii serca, bo to jest to uspokojenie, takie, które rzutuje na wszystko. W nieprawidłowościach układu pokarmowego, takich głównie na tle nerwowych. W menopauzie może nam pomóc też melisa. No ale to takie główna jej siła tkwi w tym, że właśnie działa uspokajająco, właśnie działa relaksująco na nasz organizm, czyli świetnie sprawdzi się we wszelkiego rodzaju problemach związanych z bezsennością. No i kolejną rośliną jest passiflora, czyli męczennica. I to jest poważny zawodnik, naprawdę. Dlatego, że tamte związki czynne, które się w niej znajdują, czyli na przykład flawonoidy, te alkaloidy indolowe, czy alkaloidy beta-karbolowe, te indylowe na przykład jak harman. Harman to jest taki alkaloid, który znajduje się również w nikotynie, dlatego po tym papierosie my jesteśmy tacy spokojniejsi, sięgamy po niego. Pamiętacie, był film o tym, jak rzucić palenie, zerknijcie sobie do niego i właśnie nie trzeba sięgać wcale po nikotynę, bo można na przykład również po passiflorę. Zresztą passiflora była stosowana, czy jest stosowana do walki ze wszelkiego rodzaju również uzależnieniami. Muszę tutaj dodać do tego filmu o walce z nałogiem, że również passiflorę możemy stosować, ale nie tylko w walce z nałogiem nikotynowym, ale też na przykład z alkoholizmem, z uzależnieniem od leków. Do tego wszystkiego jest wykorzystywana passiflora. W leczeniu depresji też się ją wykorzystuje, ma świetne badania, więc tutaj też na to trzeba zwrócić uwagę. Ponadto ma różne glikozydy, olejki eteryczne. To wszystko sprawia, że ona wpływa bardzo kojąco na nasz ośrodkowy układ nerwowy i nie tylko pomaga nam szybciej czy łatwiej zasnąć, ale też wpływa na jakość naszego snu. Były takie badania, które pokazały, że zaobserwowano właśnie po zażywaniu passiflory znacznie dłuższą fazę REM, czyli tę fazę taką głębokiego snu, która sprzyja również regeneracji naszego organizmu. Więc passiflora jest świetna, tylko trzeba pamiętać, że nadmierne jej ilości mogą działać odwrotnie, mogą działać pobudzająco, mogą działać nawet halucynogennie. Dlatego dobrze jest ją łączyć, właśnie dlatego też mówię Wam bardzo często, nie jedno zioło, róbmy mieszanki ziołowe, bo wtedy unikniemy przedawkowania jakiegoś zioła, jeżeli będziemy tylko jednym ziołem nasz organizm katować, a poza tym wiecie, że zioła uwielbiają swoje towarzystwo i wtedy zupełnie inaczej działają, o czym jeszcze powiemy w 2 przypadkach, a teraz pierwszym z nich jest to, że passiflora uwielbia i świetnie się dogaduje z jakim ziołem? Świetnie dogaduje się z chmielem zwyczajnym. O chmielu też jest film na kanale, zerknijcie. No już chciałam skomentować, chciałam powiedzieć, oglądnijcie i nawiązać do jednego z komentarzy, ale już machnę ręką, nie będę jątrzyć. To zerknijcie sobie do tego filmu i moi drodzy, w chmielu jest, jak wiecie, bo już na pewno wiecie, będąc tutaj widzami zaawansowanymi naszego kanału To Ci Ziółko, że w chmielu jest taka substancja, która zwana jest lupuliną. I ta lupulina, były takie badania w 2017 roku, zresztą opublikowane na łamach czasopisma naukowego Hormones, które pokazały, że suplementacja chmielem, głównie ze względu na tę lupulinę, która tam jest, może nie tylko zapewnić spokojny i efektywny sen, ale też być bardzo poważnym jakby takim zawodnikiem w walce ze wszelkiego rodzaju lękami czy depresjami. Więc ten chmiel jest super. A ponadto pamiętajcie, że chmiel jest spokrewniony z rodziną konopi, co nie jest tutaj bez znaczenia również na tym polu walki z bezsennością i z depresją.
No i kolejnym składnikiem roślinnym, z którym z kolei uwielbia się chmiel, jest kozłek lekarski. Mówiłam Wam też już chyba parę razy, że to jest przykład kozłek i chmiel, tak zwanego synergizmu roślinnego, gdzie kozłek lekarski w obecności szyszek chmielu działa 8-krotnie silniej niż działa sam. Taki tak zwany efekt synergistyczny i dlatego również robimy te mieszanki. Tak? To jest kolejny właśnie argument i kolejna para ziół, która się bardzo ze sobą lubi. Kozłek lekarski, czyli waleriana, doskonale wiecie, też ma szereg substancji, między innymi walepotriaty, czyli takie, które właśnie działają uspokajająco, ale też kwas walerenowy to jest taki kwas, który pomaga również oddziaływuje na nasz mózg. Już zaoszczędzę Was tych wszystkich terminów takich branżowych i stricte naukowych. W każdym razie oddziaływuje na nasz mózg, uspokaja, odpręża, działa przeciwlękowo, tak? Więc to jest ważne. Mówi się też, że w kozłku jest nadzieja na między innymi właśnie dlatego, że on działa na ten neurotroficzny czynnik mózgowy, czyli BDNF. Jest nadzieja na walkę z chorobą Alzheimera na przykład, jeżeli ktoś ma problemy, tak? A poza tym kozłek aktywuje układ GABA w naszym organizmie. GABA, czyli ten neuroprzekaźnik, który jest właśnie odpowiedzialny za uspokojenie. Bo jak wiecie, są różne neuroprzekaźniki, te najważniejsze, dopamina, serotonina, one raczej tak aktywizują nas do działania i tak jakby nas podnoszą na te wyżyny aktywności, natomiast GABA działa właśnie uspokajająco, także tu jest wielka siła kozłka lekarskiego. No i ostatnim składnikiem, który rekomenduję w tej mieszance, jest lawenda. Nie wszyscy lubią zapach lawendy, ale jak zamkniecie sobie w kapsułkach takie zioło, to tego nie poczujecie. No w naparze czy w nalewce poczujecie, bo lawenda jest silna, między innymi przez olejki eteryczne. Jednym z nich jest linalol, które no, mają zapach, oczywiście, że mają zapach, ale to są właśnie te substancje, które odpowiadają, między innymi linalol, za nadreaktywność ośrodkowego układu nerwowego, czyli pomagają nam się wyciszyć i pomagają nam zasnąć. No i taka to jest ta mieszanka. Oczywiście zapytacie mnie, ile tego brać. No tyle, ile bierzcie najpierw mało, zobaczcie, czy w jakiś sposób to na Was działa, bo na niektórych zadziała, na niektórych nie. To tak jak z każdym mikrodawkowaniem czy mikrodozowaniem. Mówiliśmy o amanicie, że też na jednego zadziała 0,2 grama, na drugiego zadziałają 2 gramy. To jest sprawa indywidualna. Nie zaczynajcie od wiader, tylko zaczynajcie od naparsteczków. Zobaczcie, czy Wam pomaga. Ewentualnie sobie zwiększcie. Nie przesadzajcie. No powiedzmy, że jeżeli bierzemy na przykład, robimy sobie kapsułki, no to 2 kapsułki przed zaśnięciem. Jeżeli nalewkę, no to 15 ml, 20 ml przed zaśnięciem, tak? Filiżanka naparu. No to są te rozsądne takie dawki, tak? Rozsądne. Nie katujmy się tym wszystkim. Ale pamiętajmy przy tym, że takie zioła uspokajające mogą nieznacznie obniżać nam ciśnienie krwi, więc jeżeli ktoś ma problem z zbyt niskim ciśnieniem, to tutaj musi akurat uważać. Poza tym oczywiście kobiety w ciąży, dzieci małe muszą też z tymi ziołami uważać. No oprócz wrzosu, jak mówiłam, że wrzos akurat dla kobiet w ciąży jest dobry, ale tu są też inne zioła, które trzeba skonsultować z lekarzem. To nie jest to, że są przeciwwskazania, tylko trzeba skonsultować, bo różne rzeczy się w tej ciąży dzieją, ale bardzo często te przeciwwskazania do ziół podaje się nie dlatego, że dane zioło może szkodzić na przykład płodowi czy kobiecie w ciąży, ale dlatego, że nie ma wystarczającej ilości badań, aby stwierdzić, że jest rekomendowane, tak? Więc jeżeli nie jest rekomendowane, no to zawiera się to w przeciwwskazaniach, ale nie dlatego, że w jakiś sposób może zaszkodzić. No i oczywiście, jeżeli ktoś jest uczulony na jakiś składnik mieszanki, no to też, bo zawsze się może tak zdarzyć. Co wy byście jeszcze tutaj chcieli? Do Lisia. Ja pamiętam, potem jest w komentarzach. No dobrze, Katarzyna, ale gdzie ten dolar? No to już Wam zaraz pokazuję. No tutaj właśnie jest.
Widzicie? Idzie sobie. Chodź, chodź, dolarku, chodź. Ogonkiem kiwa i idzie. No chodź. On coś taki jakiś nieswój był wczoraj, nie wiem dlaczego. No, ale dzisiaj pewnie coś znowu podjadł. Ale dzisiaj już jesteś dobry, tak? Dobrze się dzisiaj już czujesz? Powiedz. Hej, Doluś. A, no tak, to znaczy już się czuję dobrze, Panciu kochana, i możemy już iść dalej. No to idziemy dalej, a Was ściskamy mocno. Czekajcie, odwrócę się. Odwrócę się po to, żeby się z Wami jeszcze pożegnać. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jest dla Was przydatny. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów, zapraszam Was do subskrybowania, do polecania naszego kanału, do lajkowania, te łapki w górę. Pan Tadeusz tam stoi na posterunku zawsze podczas czatów live, ale to nikogo to nie kosztuje, a jednak jest jakimś sygnałem dla algorytmów YouTube'a, że trzeba kanał polecać, bo jest wart. Mam nadzieję, że jest wart, bo staram się przekazywać Wam tutaj tę fitoterapeutyczną wiedzę bardzo rzetelnie i tak, żebyście nie mieli problemów ze zrozumieniem. A teraz zaczyna się już wiosna, to będziemy mieć, już widziałam jasnotki purpurowe małe. Film o jasnocie też jest na kanale, zerknijcie. Więc będziemy robić filmy o nowych ziółkach, żebyście nowe zioła poznawali i nie bali się ich zbierać. A tymczasem ściskamy, pa!